Odklejona podeszwa w bucie, dziura w spodniach, wyrwany guzik. Co robić w takiej sytuacji? Jak temu zaradzić? Najlepiej być przygotowanym na takie ewentualności i mieć zawsze ze sobą zestaw naprawczy. Wszystko zmieściło się w futerale dołączonym do zestawu do szycia, także myślę, że to jest fajna opcja kupić sobie taki zestawik i uzupełnić go o potrzebne przedmioty. Mój zestaw jest leciutki, zajmuje bardzo mało miejsca w ekwipunku, a zawiera bardzo przydatne elementy. Jak widać, wszystko bez przeszkód mieści się w środku. Oryginalnie mamy tutaj naparstek, zestaw igieł, agrafki, nici i składane nożyczki. Fajny system. Po złożeniu mało miejsca zajmują, po rozłożeniu funkcjonalne nożyczki. Zestaw do szycia ze sklepu Millworld uzupełniam o 3 elementy. Zapasowy guzik. Guziki lubią się gubić, dlatego warto mieć taki zapasowy, kiedy gdzieś od spodni nam odpadnie, nie zauważymy, kiedy to się stanie. Mamy wtedy zapasowy, możemy go na szybko przyszyć. Szybko schnący, silny klej. Przydaje się do butów, kiedy na przykład zacznie odklejać się podeszwa. Oraz lasotaśma, duct tape. Różne ma to nazwy, ale każdy wie, o co chodzi. Silna taśma materiałowa, którą możemy naprawiać dziury w odzieży. Właściwie wszystko możemy nią naprawić. Jak może nam się przydać taki zestaw naprawczy? Już pokazuję na bazie tego, co udało mi się ostatnio zniszczyć. Spodnie testuję od kilku lat. Zdążyły nabawić się takiej oto małej dziurki. Nie łatałem jej, dlatego że spodnie są uszyte w splocie ripstop i jeżeli takie rozdarcie powstanie, to ono się nie rozszerza, przynajmniej w teorii, ale jak się okazuje w praktyce również. Natomiast nie wszystkie spodnie są w takim splocie i warto każde rozdarcie odpowiednio zabezpieczyć. Odcinam kawałek tej taśmy, luzuję nogawkę i nie z zewnątrz, dlatego że tarcie o różne gałęzie czy inne elementy otoczenia może spowodować, że ta taśma szybko się odklei. Zawsze naklejam ją od wewnątrz nogawki, naklejamy. Mocno przyciskam. Pozostał tylko zmyhacony materiał, ale nie ma już dziury na wylot. Dlatego właśnie przydaje się taśma. Oczywiście szczególnie do większych dziur, nie do takich małych, bo taką małą możemy też zaszyć nićmi. Jak powszechnie wiadomo, każdy facet musi wiedzieć, jak przyszyć guzik. Ja nie wiem, to znaczy wiem, bo zawsze przyszywam go po swojemu, ale na pewno nie tak, jak Narodowa Rada Szwaczek by zalecała. Od wewnętrznej strony przeciągam nitkę. Na końcu jest ona zakończona guzełkiem, więc nie przejdzie dalej. Nadziewam guzik przez dowolne oczko, a następnie przeprowadzam od góry nitkę przez przeciwległe oczko, przebijam spodnie i zaciągam nitkę. Teraz wykonuję kilka podobnych ruchów między tymi dwoma oczkami. Tak jakby delfin wyskakiwał z wody, wpływał pod wodę, wyskakiwał z wody, na zmianę. Następnie zajmuję się pozostałymi dwoma oczkami. Analogicznie od spodu przebijam się przez pierwsze. Guzik jest już, jak widzicie, przyszyty, ale trzeba to jakoś zakończyć. Przebijam się od spodu przez same tylko spodnie, już nie przez oczko guzika, tylko przez spodnie od spodu, widzicie? Za guzikiem. Zaciągam i teraz nitkę owijam tutaj na całym tym wiązaniu między spodniami a guzikiem. Kilka razy w ten sposób owijam nitkę. I co teraz? Teraz wbijam się znowu. Wiążemy prosty węzełek, robię taką pętelkę. Przeprowadzam przez nią igłę. Zaraz mi się wszystko posypie. Zaciągam. I mamy pierwsze wiązanie. Mogę jeszcze dodatkowo zrobić kolejne. Guzik mocno siedzi. Nie lata, tutaj nie jest luźny. Mogę już bez przeszkód zapiąć spodnie. Wszystko się trzyma. Każdy, komu w trakcie długiego marszu odpadł od spodni guzik,
wie dobrze, jak bardzo potrafi to zepsuć całą wyprawę, całą radość z wyprawy, bo spodnie zaraz zaczynają być luźne, latać, obcierać. Możecie skomponować własny autorski zestaw naprawczy, ale jako bazę polecam ten zestaw do szycia ze sklepu Millworld, dlatego że mamy w gratisie bardzo fajny pokrowiec, który pomieści jeszcze dodatkowe rzeczy. W komentarzach dajcie znać, jakie jeszcze tematy survivalowe, poradnikowe powinienem poruszyć w kolejnych odcinkach. Co dalej z obozem Millworld, jaki sprzęt ze sklepu chcielibyście zobaczyć w akcji. A tymczasem na razie, trzymajcie się i czołgiem!